Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię 1101. Jest to bardzo prosta Nokia, bez kolorowego wyświetlacza. U samej góry widzimy, telefon posiada diodę LED, służącą jako funkcja latarki. Na tylnej ściance widzimy tylko logo naszej marki. Na boku znajduje się otwór na główny głośnik telefonu. I na samej góry, na tylnej ściance widzimy po bokach, tu są otwory na naszą smycz. Możemy sobie dopiąć z lewej strony i z prawej strony. I na samym dole widzimy porty. Port na słuchawki, port na naszą ładowarkę. Tu mamy w tym przypadku oczywiście z tym grubym bolcem te pierwsze ładowarki, co wychodziły na Nokii. I mamy też trzeci taki otworek mały. Tu jest mikrofon wbudowany oczywiście. Teraz sobie ściągniemy naszą klapkę tylną i sprawdzimy oryginalną baterię w tym telefonie. Jest to BL5C, jest to oryginalna bateria. Taka bateria spokojnie wytrzymywała ponad tydzień czasu w tym telefonie, dlatego że telefon, jak tak wspomniałem, nie posiada kolorowego wyświetlacza. Taka bateria posiada, akurat w tym przypadku chyba nie widzimy, ile posiada miliamperogodzin. Chyba tego nie zobaczymy. No nie, ale coś koło 1000 na pewno. Na nalepce e-mail znajduje się nasza marka Nokia, model telefonu. Model to jest Nokia 1101 oczywiście. Typ naszego softu, czyli wersja. I telefon został wyprodukowany na Węgrzech. Oczywiście marka Nokia produkowała również telefony Nokia w Finlandii, w Niemczech, na Rumunii i oczywiście w Chinach. Na samym dole widzimy e-mail tego telefonu. Sprawdzamy sobie go. Teraz sobie oczywiście uruchomimy telefon i sprawdzimy jego podstawowe funkcje. Tu mamy klawisz włączania, nie u samej góry. Telefon bardzo dobrze łapie zasięg, dlatego go bardzo polecam osobom, które pracują w takich warunkach, że mają bardzo słaby zasięg. Co ciekawe, w tym telefonie, zaraz Wam powiem, mimo że telefon posiada bezkolorowy wyświetlacz, bez kolorów, to naprawdę bardzo fajnie się przy życiu na niego patrzy, dlatego że nie jest poświetlany jak w Nokii 3310 w kolorze żółtym, tylko takim fajnym, jakby błękitnym, i naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Sprawdzimy sobie jego podstawowe funkcje. Oczywiście wiadomości, spis telefonów, spis połączeń, dźwięki. Teraz sobie wejdziemy w dźwięki i zobaczymy oryginalne dzwonki tego telefonu, jakie zostały wgrane przez producenta. Oczywiście telefon, wyjdziemy sobie z tego. Oczywiście telefon odtwarza tylko i wyłącznie dzwonki monofoniczne, podobnie jak Nokia 3310. Wyjdziemy sobie z dźwięku, przejdziemy dalej. W ustawieniach mamy
ustawienia czasu, ustawienia połączeń, ustawienia telefonu, akcesoriów, bardzo ciekawe, mikrozestaw, czyli oczywiście możemy podpiąć nasze słuchawki i dalej ustawienia blokady klawiatury, ustawienia zabezpieczeń i przywrócenia ustawień fabrycznych oczywiście. Budzik oczywiście w tym telefonie jest, przypomnienia, gry. Sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki w tym telefonie. Oczywiście nasz kochany Snake, bardzo popularny właśnie w Nokiach. I ciupiemy sobie w naszego Snake'a. Wychodzimy i przechodzimy dalej. Kolejna gierka. Troszkę chyba ulepszona ta gierka, co była w Nokii 3010. Chyba tak. Wyjdziemy sobie z gierki i zobaczymy. Tylko 2 gierki są wgrane w tym telefonie. I przechodzimy do dodatków. W dodatkach mamy kalkulator, stoper, minutnik, kompozytor, wygaszacz ekranu i oczywiście nasza wcześniej wspomniana latareczka. Włączymy sobie latarkę, zobaczymy jej moc. Tak wygląda latareczka w Nokii, która nie posiada kolorowego wyświetlacza. I włączymy sobie, no i tu mamy stoper, oczywiście te same funkcje się powtarzają. Usługi, wiadomości itd. Teraz sobie przejdziemy do kodu serwisowego i sprawdzimy, w którym roku telefon został wyprodukowany. Gwiazdka, kratka, 40, kratka. Jeszcze raz. Gwiazdka, kratka, 40, kratka. Jak widzimy, tu mamy u samej góry wersję naszego softu i telefon naprawdę nie jest taki stary, bo posiada 15 lat. Został zaprojektowany i wyprodukowany w 2005 roku, w maju 15. Tak więc telefon nie jest tak stary, a nie posiada kolorowego wyświetlacza. Chyba zrobili to celowo w tej Nokii. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie pod tym filmem. Cześć.